Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj mam dla Was oczywiście pyszne danie i tym daniem będzie sałatka buraków czerwonych, pieczonych na sałacie i z serem białym, mozzarella i oczywiście z serem fetą. Ja ekstra pokażę Wam, że można mieszać sery, można ją robić na imprezy, na kolację, na święto, naprawdę na każdą okazję. Tutaj się mówi, że to jest jakby carpaccio z buraków. Można ją robić na sałacie z rukoli, jak ktoś lubi, ale ja wiem, że nie każdy w Polsce lubi rukolę sałatkę, a więc robię na sałacie Lolo Rosso. I to będzie sałata podobna troszeczkę do naszej polskiej sałaty zielonej. Ona jest taka zielono, lekko brązowa. Ona jest krucha, naprawdę bardzo fajna. Ja ją bardzo często używam, ponieważ to jest taka, jak ja mówię, wdzięczna sałata. Nie opada szybko, naprawdę jest superowa. To jest danie również imprezowe, a więc jeżeli macie w domu jakąś imprezkę, jak najbardziej jest wskazane. Jeżeli na przykład gotujecie buraki do zupy, na obiad, na sałatkę, takie 2 buraki ugotować, zatrzymać, dzień, 2 później sobie zrobić taką sałatkę. Idzie również. A więc naprawdę sałatka jest bardzo fajna, bardzo smaczna. Do tego robię taki balsamiczny dressing, też po mojemu, i Wam powiem, że będzie naprawdę coś pysznego. Dlatego dzisiaj zapraszam Was na tą sałatkę. Albo można na flaszkę i upiec te buraczki. Te buraki trzeba nieraz około 1,5 godziny w piekarniku trzymać i na około 200 stopni, bo one muszą być w środku miękkie i jak włożycie widelec czy coś ostrego, to musi Wam dobrze wejść do środka, a więc ten burek musi być upieczony. Teraz przejdę i pokażę Wam już, jak ja robię to danie. I teraz muszę sobie te buraczki przygotować i proszę zobaczyć, umyłam i obkroiłam tutaj takie troszeczkę od korzenia, można powiedzieć, te końcówki trochę, bo nieraz są niektóre, można powiedzieć, nadgniłe, to można już sobie to obkroić, ale poza tym to w całości. Tutaj nie było dużo, a więc tak. Ja tutaj mam tych buraczków kilo. Jeżeli gotujemy, to nam więcej się wygotuje do zupy. A tak jak na przykład na sałatkę możemy upiec. Jeżeli robimy jakąś imprezę, coś wkładamy do piekarnika, coś pieczemy, możemy automatycznie włożyć, nam się ładnie upiecze, żeby po prostu prądu nie marnować, nie? A więc wkładam teraz to do piekarnika na 200 stopni i proszę zobaczyć, już są buraczki ugotowane, ale prawie 2 godziny były w piekarniku, ponieważ są duże, nie? Wszystkie ugotowane są. Wszystko jest dobrze. Teraz przechodzę do obrania sobie tych buraczków ze skóry. Niektórzy pieką w tej folii aluminiowej, ale Wam powiem, że ona jest podobno niezdrowa. Przestałam ją używać i tak robię z wszystkimi buraczkami. To jest taka uniwersalna sałatka. I sobie pomyślałam, że idą święta, możliwe, że Wam się też będzie chciało talerz takiej sałatki zrobić. Jeżeli będziecie gotować na przykład na Wigilię buraki do barszczu, włóżcie z 2-3 całe i macie wtedy już gotowe. I proszę zobaczyć, jaka sałatka. Można z rukoli, ale można również dać taką sałatę Lolo Rosso się nazywa. Ona jest bardzo wdzięczna, krucha, jak nasza zielona, ale troszeczkę inna. I taką sałatę myjemy i później ją tak porcujemy na małe kawałki. Ponieważ ostatnio Wam dałam te gadżety, to pomyślałam sobie, że teraz Wam pokażę. Tupperware, to jest też od Tupperware, ale super sprawa, naprawdę stabilne. Tutaj ten plastyk jest twardy. Ja miałam wcześniej tańsze i za każdym razem musiałam nowy kupować po jakimś czasie, bo się niszczył. Zakrywam. Tutaj kręcę
Widzicie sobie. I gotowe. Jeszcze troszeczkę wody wyleciało, a więc wszystko dobrze. Ta sałata sobie teraz czeka, ponieważ ja teraz muszę jakby zrobić ten dressing. Co potrzebuję? A więc tutaj Wam powiem, że możemy sobie spokojnie zrobić ten dressing na 2-3 razy, ponieważ on Wam się nie zepsuje. Tu jest ten balsamiczny ocet. No to ja Wam powiem, gdzieś jest 1/4 szklanki, 1/3, 1/4 szklanki. I tyle ma być. Możliwe, że będzie za dużo, ale nie przeszkadza. Do tego musimy dać troszeczkę soli. Taka dobra szczypta soli, można powiedzieć 1/3 łyżeczki i pieprzu również tyle. I z łyżeczkę miodu taką dobrą, widzicie? Bo to będzie taki słodko-winno-kwaśny smak. Mieszamy. A więc ten dressing zrobić jest bardzo prosty. Możecie zastosować sobie inny ten ocet. Mieszamy. I do tego dajemy z łyżkę, czy 2 łyżeczki. 2 łyżeczki oliwy, może być 3. Jeżeli ktoś jadł, no to wiadomo, że już wie, jak ma smakować taki dressing. Jeżeli ktoś nie jadł, to właśnie tak ma smakować. Ja teraz spróbuję. Super. Do tego dania potrzebujemy orzechy. Rozgrzewam patelnię, nagrzewam patelnię i to, co muszę koniecznie zrobić, jak nagrzeje się patelnia, to jest bardzo ważne, żeby od razu zmniejszyć troszeczkę, bo najczęstszy błąd, jaki ludzie robią, to nagrzewają patelnię, nie je zmniejszą i minuta, 2 i zaraz Wam się tutaj może spalić, a więc tyle produktów może pójść na marne, bo trzeba będzie wyrzucić, bo to nie będzie smakowało w daniu. Gdybyście widzieli, że Wam się już zaczyna palić tutaj na tej patelni, to jest bardzo ważne, żeby od razu szybciutko ściągnąć i zrzucacie. To tutaj ten proces tego smażenia się dalszego jakby już zostanie przerwany. A więc jeszcze raz. Ja Wam tylko pokazuję na momencik. To ja już teraz wyłączam. Już się zaczyna rumienić dosyć. Ja już to wyłączam, żeby mi się również nie spaliło. Może się przytrafić i też w kucharce. Przejdę do pokrojenia sobie tych właśnie buraczków i kroję w plasterki bardzo, bardzo cieniutkie. Jak mamy jakąś szatkownicę fajną, możemy sobie również pokroić w szatkownicy. I również tutaj wychodzą takie cieniutkie plasterki. Taką sałatkę możemy sobie wzbogacić na przykład pomarańczem, mandarynką, o, jak już ładnie pachnie świątecznie, Wam powiem. Coś dla oka, ale też dla smaku. Cytrusy jak najbardziej są wskazane tutaj. Przechodzę do nałożenia sobie tej sałaty na talerz w takich małych kawałkach. Ja robię tak, że daję najpierw sałatę, a później te buraczki. Danie jest dosyć proste, dlatego zapraszam. I coś innego, inna sałatka można powiedzieć. I teraz na to układam te buraczki w plasterkach. Więc takiego jednego buraka powinniśmy mieć na porcji. Jeżeli mamy na przykład gruszkę, możemy dać kawałek gruszki. Niekoniecznie muszą być mandarynki, bo ktoś może nie lubić, ale Wam powiem, to taki będzie fajny, słodko-winny smak.
To, co ja Wam proponuję, to jest mozzarella. Naprawdę jakieś też nie lubiłam, w ogóle sobie myślałam, co to takie niedobre bez smaku, ale jak już polubiłam, to już powiem Wam, że namawiam Was. I również tą mozzarellę kroję i wkładam tutaj sobie gdzieś po boku, czy wtedy tą fetę bierzemy, kroimy sobie w kosteczkę cieniutką, około centymetra i również podajemy. I tutaj możemy rozsypać gdzieś po bokach tą fetą jeszcze. A więc opcji jest dużo. Zapraszam Was do zrobienia. Teraz biorę ten mój dressing i jeszcze raz mieszam, próbuję. Jeszcze trzeba dosolić, można dopieprzyć. Próbuję jeszcze raz. Super. Super Wam powiem. I teraz przynajmniej ze 3 łyżki tego dressingu polewamy tutaj. To, co na koniec musimy dać, czy powinniśmy dać, to są te właśnie orzechy. To może być na jedną osobę, to może być na 2 osoby, a więc nie znam Waszych możliwości, ale Was zapraszam bardzo serdecznie. Na pewno będzie smaczne. Do tego bułeczka, bagietka z chlebem, jak najbardziej. A więc dziękuję. Zapraszam do zrobienia i do widzenia. Do tego kawałeczek bułki, bagietki z masłem, bez masła, z czym sobie życzycie.